Witam Perką 21 luty 2023 roku. Typowanie i analiza na Eurojackpot. 5 klasycznych metod. Startuję od metody neurosieci. Tak wyglądają wyniki jak na filmie. Zakres 100 losowań do tyłu. Wyniki oczywiście notowane w notatniku. I przechodzę do kolejnej metody redukcji. Tak zwana redukcja krótka na mniejszą ilość liczb oraz redukcja dłuższa na większą ilość liczb, teoretycznie dokładniejsza. W dniu dzisiejszym zrezygnowałem z regresji liniowej z uwagi na to, że wprowadzam nową metodę analiz liczb, tak zwaną metodę powiązaną, w której na podstawie par liczb dobieram liczby powiązane, czyli takie, które się w kilku ostatnich losowaniach pojawiały wspólnie razem z podaną parką. Nanoszę to sobie na mapę losowań, czyli tworzę sobie odrębną mapę losowań dla tychże liczb, także oczywiście dla losowania po losowaniu, w którym takie parki wystąpiły, czyli następstwa, i analizuję oczywiście, które z tych liczb najczęściej wchodziły, odejmując liczby, które weszły oczywiście w ostatnim losowaniu, czyli nie biorę pod uwagę ewentualnych powtórek. Tak wyglądają najmocniejsze liczby powiązane, które oczywiście nie są de facto wyrocznią, tylko są podpowiedzią, na co ewentualnie można zwrócić uwagę. No i kolejna metoda klasyczna, czyli metoda tabeli pewniaków. Tutaj jak widać dwie liczby się wyszczególniają, to są 4,9 i 35 plus 4,7. No i dwie słabsze liczby, czyli 9 z 6. Oczywiście porównuję sobie to wszystko do map losowań, także do tej mapy stworzonej tylko i wyłącznie z tak zwanych liczb powiązanych. Sprawdzam, jak wyglądają najsilniejsze, najmocniejsze liczby. No i próbuję wytypować te, które się powinny pojawić w dniu dzisiejszym. Kolejna metoda, do której zmierzam w tej chwili, oczywiście po zapisaniu wszystkich wyników w notatniku, to metoda zagęszczonych pozycji liczb dla tabel zimnych i gorących przy 3 zakresach, 30, 100 i wszystkich losowaniach. Tak jak widać na filmie, zwracam uwagę na tak zwaną obszarowość, czyli liczby, które występują w okolicach pozycji z poprzednich losowań, plus oczywiście te najbardziej zagęszczone liczby wyszczególnione ciemniejszymi kolorami, przede wszystkim czerwonym, ewentualnie pomarańczowym, z informacją, jaki tu dystans jest w tej chwili oczekiwania na wypadnięcie danej pozycji liczb. Oczywiście wszystko też sprawdzam na mapie losowań. Korzystam też z tej mapy powiązanych pozycji liczb, powiązanych liczb właściwie. Porównuję to sobie oczywiście do pewniaków i definitywnie notuję wszystko w notatniku. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych opcji, mój dzisiejszy wybór liczb, tak troszeczkę nie po kolei, ale tak akurat zapisałem, to są liczby 35, 34, 18, 17, 29, 37, 49, 47 i z tych najniższych 8, 9. W tej chwili przechodzę do liczb dodatkowych. Na podstawie częstości występowania w poprzednich losowaniach. Aktualnie najlepszymi pod względem odległości liczbami są 5, 6, 1, 9.
Należy to sobie oczywiście jeszcze sprawdzić z mapą losowań, a także ewentualnymi możliwościami powtórek liczb z poprzedniego losowania. Tak więc w tej chwili przechodzę do mapy losowań liczb dodatkowych. Analizuję wszystkie możliwe opcje zestawienia, pozycje, podobieństwa do poprzednich sposobów wchodzenia danych liczb i próbuję wywnioskować na tej podstawie te dwie liczby, które są najbardziej optymalne w dniu dzisiejszym. Po pełnej analizie uważam, że w dniu dzisiejszym najbardziej optymalnymi liczbami są jednak liczby 5 i 6 i to są liczby mojego wyboru. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.